Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę nietypowy, bo bardziej filozoficzny niż ichtiologiczno-wędkarski. Jeden z kolegów, mianowicie podpisujący się pseudonimem Peter the Angler, pod odcinkiem, w którym zaproponowałem współpracę młodym producentom wędkarskim, napisał do mnie list, który moim zdaniem jest warty skomentowania. Jest ciekawy, ponieważ z niego wynikają pewne istotne, myślę, że nie tylko dla tych wspomnianych wyżej producentów sprzętu wędkarskiego, naszych rzemieślników zdolnych, wnioski. Mam nadzieję w każdym razie, że tak jest. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Tak więc kolega Peter the Angler pisze do mnie w następujące słowa. Błagam, Pan chce doradzać polskim firmom wędkarskim, bo są na początkowym etapie rozwoju, znak zapytania. Doprowadzić je do takiego stanu, znak zapytania. Takiego jak końcowy salmo, znak zapytania. Sprzedać dla giganta, aby wygasił firmę, znak zapytania. Nie każdy ma takie ambicje, tutaj cudzysłów. Czuję się trochę urażony. Aby chapnąć sumę i przejść na emeryturę. Niektórzy tworzą z pasji i wystarcza im nieduża firma. Czerpać małymi sumami, ale stabilnie. No cóż, muszę na to odpowiedzieć, bo tu myślę, że kolega ma trudności ze zrozumieniem tego, co się stało. Oczywiście każdy ma prawo oceniać moją decyzję o sprzedaży firmy jak sobie chce, natomiast chciałbym wyjaśnić parę rzeczy, bo nie mam zamiaru się tłumaczyć, dlaczego sprzedałem, było moje, to mogłem sprzedać, to jest pierwsza rzecz, ale no też nie chciałbym zostawić takiego niezrozumienia, takiego kwasu za sobą. Oczywiście kolega ma rację, że wielkie korporacje zabijają indywidualność i oryginalność firm, niezależnie od tego, co sprzedają, niezależnie od tego, jakie produkty są w ich ofercie. Doświadczyłem tego nie tylko ja, ale właściwie wszyscy producenci, których dopieszczone firemki trafiały pod skrzydła jakichś gigantów. Zwykle kończy się to słabo dla oryginalności, dla wyjątkowości tych produktów. Kiedyś już o tym mówiłem, myślę, że starsi koledzy pamiętają, jak bardzo różniły się chociażby kołowrotki takich firm jak Abu, Dam, Balcer, Mitchell czy Penn. Właściwie dobry wędkarz mógł z wielu metrów rozróżnić, czy to jest kołowrotek Abu, czy to jest kołowrotek Mitchell, czy Dama. Tak bardzo się różniły. Teraz sami wiecie, wszystkie są prawie identyczne, zwłaszcza, że pewnie są produkowane w kilku fabrykach, no i jeden producent od drugiego coś tam zżyna. Mało jest w tym oryginalności. Oczywiście są bardzo wysokiej jakości, wyższej jakości niż kiedyś, ale chodzi mi tutaj o taką właśnie wyjątkowość tych produktów, która po prostu zginęła, się rozmyła na skutek tego, że te wszystkie drobne, ci drobni czy tam średni producenci trafiają pod skrzydła gigantów. No tutaj może jeszcze przykład z innego podwórka. Ja sobie z rozrzewnieniem trochę wspominam smak piwa z mojej młodości, gdzie tak naprawdę piwa Żywiec, Okocim, Warka, Lech, chociażby wymienię te największe, najstarsze polskie brandy, można było naprawdę z zamkniętymi oczami odróżnić po smaku. Teraz nie wiem, czy bylibyście w stanie, może jest taki fachowiec, ja na pewno bym tego nie odróżnił. Wydaje mi się, że te smaki się tak wyrównały, są takie podobne, że no słabo to wygląda, trochę szkoda. Bronią się, jeśli już mówimy tylko o piwie, bronią się oczywiście te małe prywatne browary, których u nas jest bardzo wiele, no i bardzo dobrze. Natomiast wszystkie te wielkie, znane brandy piwa zostały wykupione przez kilka koncernów, chyba 2 albo 3 i w zasadzie smaki są identyczne. No ale wracając do pytania kolegi, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Każdy biznes powinien mieć plan, tak, krótkoterminowy i długoterminowy. Teraz rozwijamy firmę, co będziemy robić później z tą firmą? Za 5 lat, 10, 20, 30 albo jeszcze dalej. Nie wiem, czy każdy z tych producentów, którym zaoferowałem swoją pomoc, ma taki plan. Moim zdaniem powinien mieć plan. Bo pytanie jest drugie. Właściwie to po co się rozwijać? No nie wiem, czy kolega w ogóle przemyślał tą kwestię i wyobraził sobie
co by było, gdyby sam był właścicielem takiej firmy, gdyby produkował przynajmniej, może jest, ma swoje przemyślenia, chętnie możemy rozwinąć tą dyskusję, czemu nie? Ale pytanie, dobra, robimy przynęty, powiedzmy, trafiają one do rąk wędkarzy, cieszą się popularnością coraz większą, więc trzeba zwiększać produkcję po to, żeby zarabiać kasę, nie po to, żeby jeździć na Księżyc na ryby, ale głównie po to, żeby rozwijać firmę. To jest właściwy kierunek. Rozwijamy firmę po to, żeby mieć więcej środków na rozwijanie firm. Natomiast tu pojawia się moim zdaniem taki bardziej dylemat filozoficzny niż ekonomiczny. I ten dylemat wspominany już przez starożytnych brzmi następująco: być czy mieć. Oczywiście w dużym uproszczeniu chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie w pewnym momencie, czy bardziej chodzi nam o to, żeby tworzyć piękne rzeczy, które gdzieś tam przejdą do potomności, czy też chodzi nam bardziej o gromadzenie majątku. Rzecz jasna, można powiedzieć, starajmy się to pogodzić. No i ja, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że próbowałem to pogodzić i mi całkiem nieźle wyszło. Ale tutaj oczywiście można mieć też zupełnie inne podejście. Znacie pewno tą przypowieść o rozmowie milionera z żebrakiem, z takim bezdomnym, gdzieś tam na plaży, czy koło plaży w Miami. Milioner trafia na siedzącego pod płotem żebraka z tradycyjnym kapeluszem, gdzie oczekuje datków. No i pada pytanie, czemu, chłopie, się nie weźmiesz do roboty? Ta rozmowa jest dość długa, bardzo fajna, ale generalnie sprowadza się do takiej konkluzji, że na końcu żebrak pyta tego milionera, no i do czego właściwie ja zmierzam? I gdybym poszedł za twoimi sugestiami. No stary, po prostu na końcu siedziałbyś i mógłbyś kompletnie nic nie robić. Na to żebrak mówi, no a właściwie to co ja według ciebie teraz robię? Siedzę i nic nie robię. Tak więc tutaj każdy ma prawo, a nawet obowiązek samemu się zastanowić nad tymi pytaniami, znaleźć na nie odpowiedź i właściwie pokierować swoim życiem. Jeśli chodzi o mnie i firmę Salmo, to w jednym z odcinków, mianowicie 126 odcinku Q&A, tu link pod tym filmem wrzucę w komentarzu do tego odcinka, jakby ktoś chciał jeszcze raz zobaczyć, albo pierwszy raz. Mówiłem o motywacjach, o swoich motywacjach, jakie kierowały mną, kiedy zdecydowałem się sprzedać firmę. W pewnym wieku po prostu trzeba umieć spojrzeć na siebie krytycznie i na swoje dzieło i na swoje możliwości samokrytycznie, po to, żeby nie schrzanić tego, co się zrobiło do tej pory. No bo co zrobić, jeśli dzieci nie chcą przejąć biznesu, który się dobrze kręci, a pojawia się klient, który dobrze chce za niego zapłacić. Decyzja, moim zdaniem, powinna być prosta. Nie wolno zmarnować tego, co się zrobiło do tej pory. No i dzięki takiej decyzji można czerpać nie małymi sumami, ale stabilnie, tylko dużymi sumami, ale stabilnie. Myślę, że to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Ciekaw jestem, co kolega Peter zrobiłby w takiej sytuacji. Może chciałby do końca życia czerpać coraz mniejszymi sumami, bo bez wątpienia te sumy by się zmniejszały. Konkurencja jest coraz większa, coraz trudniej jest dostać na rynku, coraz trudniej jest podejmować dobre decyzje, no dzieje się dookoła i zapewniam Was, że jeśli chodzi o to, co sam zdecydowałem, to nie żałuję, zrobiłem to dobrze, zrobiłem to w odpowiednim momencie. No rzecz jasna, ma się to nijak do mojej opinii o tym, co się teraz dzieje z marką Salmo. Nie jestem z tego powodu zadowolony ani dumny, powiem więcej, jest mi przykro z tego powodu. Ale jak mówi stare przysłowie, nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko, także jest decyzja, a później idą za nią pewne konsekwencje. Trudno. A ten film dla Was, ten odcinek robię trochę wcześniej, bo właśnie jak to oglądacie, jeszcze jestem w Irlandii na rybach. Głównym celem tego wyjazdu oczywiście są szczupaki i pstrągi, właściwie bardziej pstrągi. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu złowić feroxa, tego legendarnego pstrąga irlandzkiego, nie z trola, nie na trupa, tylko z rzutu i na jakąś fajną przynętę sztuczną. I są ku temu duże szanse, bo będę łowił z 2 świetnymi, bardzo dobrymi przewodnikami miejscowymi. Na początku parę dni z kolegą J.P. Carnet, jest to Francuz, który osiadł w Irlandii, tam zbudował hotel i gajduje wraz z kilkoma swoimi pracownikami. Świetny wędkarz, łowi piękne szczupaki
wielkie pstrągi, a później parę dni jeszcze z Jackiem Gornym, którego na pewno większość z Was zna, Polak, który tam gajduje od wielu lat, wygrywa właściwie większość zawodów na drapieżniki w Irlandii, co kolejnym jest dowodem, że jest doskonałym wędkarzem. Miałem przyjemność z nim mówić parę razy, zawsze będę to wspominał, bo zawsze czegoś się nauczę. I mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. A zabieram ze sobą przynęty, których mam przeczucie, że te feroksy tam od dawna nie widziały, jeśli w ogóle. Mianowicie kilka Warriorów cranków ze starych zapasów. Warriorów cranków Sinking. To są przynęty, tak, nie pomyliłem się, na pstrągi. Te pstrągi tam naprawdę są ogromne. 80-90 cm to nie jest wielka rzadkość. Feroksy odżywiają się bardzo dużymi rybami i myślę, że to nie jest wcale duża przynęta na feroksy. A mam jeszcze kilka Warriorów cranków ze starych kolorów słodkowodnych i morskich, również taki unikat, który kiedyś zrobiliśmy z okazji mojego wyjazdu do Mongolii na Tajmienie, taki w kolorze trout. Jestem pewien, że one tego nie widziały. Cały czas ta magia koloru gdzieś w głowie chodzi, choć wiem, że kolor nie jest najważniejszy, o czym mówiłem wielokrotnie. W każdym razie oczywiście trochę gumek i rzecz jasna trochę mniejszych przynęt. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że będzie o czym opowiadać i będzie co pokazać. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.